Witam serdecznie. Dziś przyjechała do nas kserokopiarka Ricoh Efficio MPC 3503. Kserokopiarka kolorowa z formatem A3. Bardzo popularna w ostatnim czasie, bo te maszyny przypływają w dużej ilości do naszego kraju z innych krajów ościennych w bardzo fajnych cenach. Maszyna pracowała u klienta bardzo długo, aż w końcu wywaliła kod SC312-02. No i dobra, co z tym zrobić? Moim zdaniem obstawiam i tak naprawdę to się sprawdziło. Obstawiałem płytę HVP, czyli płytę wysokich napięć, która daje napięcia na bębny. No niestety ukryta jest ona pod zasilaczem. To jest ząg. W poprzednich maszynach ta płyta była troszeczkę bardziej na wierzchu, była bardziej przyjazna do wymiany. Teraz, żeby wymienić płytę HVP, trzeba niestety zdjąć cały powerbox, czyli płytę zasilającą kopiarkę i płytę zasilającą kontroler. No nie jest to dużo roboty, ale jednak to jest troszeczkę pracochłonne. Przede wszystkim musicie zdjąć obudowy. Najpierw z góry, potem z dołu, no bo żeby odkręcić tą z dołu, trzeba odkręcić tą z góry najpierw. Taki japoński paradoks, ok. Dobrze, odkręciliśmy wszystkie płyty. Ja teraz zdejmuję wszystkie wtyczki zasilające, znaczy wszystkie wtyczki, które wychodzą z płyty zasilającej i wyjmę, zdemontuję cały powerbox i dopiero wtedy będę miał dostęp do płytki HVP. Płytka HVP ma to do siebie, że lubi przede wszystkim pękać. Tak, nie dziwcie się, lubi pęknąć. Ona jest oparta na sprężynkach. Niby sama płyta HVP odpowiedzialna za kod SC312 trzyma się na kilku śrubkach mocujących, a właściwie na wkrętach. Ok, i wszystko jest w porządku. Ale od spodu jest wypierana przez kilka sprężynek, które pobierają napięcie, tudzież masę, nie wiem, nie interesowałem się, i wypychają tą płytę w zewnętrzną stronę. I w związku z tym płyta lubi pęknąć. No, nie wiem, jak to jest możliwe. Ja już spotkałem się z tym 3 razy, więc postanowiłem zrobić o tym film, żeby Wam to pokazać. Płytkę na końcu pokażę Wam, gdzie można kupić. Natomiast teraz demontuję zasilacz. Jeżeli już zdemontuję cały zasilacz, odłączę wszystkie wtyczki, wówczas moim oczom ukaże się płyta HVP, High Voltage Power, coś tam, no nieważne. W każdym razie ta płyta będzie dawała napięcia na wszystkie bębny. Ja mam akurat błąd SC312-02, który mówi, że kolor cyjan ma jakiś problem, ale moje bębny są nowe, więc ja obstawiam, że jest to właśnie ta płytka zielona, która teraz jest bardzo dobrze widoczna. Żeby wymienić tą płytkę, moim zdaniem należy delikatnie poluzować fioletową wiązkę powyżej, bo te kable dają spory opór. Następnie rozpiąć wtyczki, które wychodzą z płyty HVP, wykręcić wszystkie wkręty, no ale płytka i tak wtedy nie wyjdzie. Musimy podważyć jeszcze takie czarne zatrzaski. Pamiętajcie, róbcie to naprawdę po kolei. Odkręćcie śruby, podważcie zatrzaski, bo ta płyta lubi pękać. To jest jakiś japoński wymysł. Zatrzask na górze, zatrzask po lewej stronie i dopiero wtedy ta płyta Wam wyjdzie, nie inaczej. No i nie zainstalujcie jej na odwrót, bo to już będzie w ogóle przesrane. To jest płyta HVP. On odpowiada za błędy. U nas to się sprawdziło. Wymieniłem płytę, problem. Odpuścił, maszyna chodzi. Pozdrawiam Was serdecznie. Teraz zobaczcie, gdzie taką płytę można kupić. No dobrze, teraz Wam pokażę, gdzie taką płytę można sobie spokojnie kupić. Zapraszam Was do naszego sklepu z częściami używanymi. Nie przejmujcie się, używane czy nowe płyty to jest jeden i ten sam pierun. Kopyexpert.com. Wpisujecie na przykład MPC 3003. Jeżeli macie 3503, to nie ma znaczenia. Wpisujecie MPC 35003. Dobrze. I teraz rozwijacie sobie kategorię, żeby były wszystkie części do tej maszyny pokazane i klikacie na płytę. Ta płyta, o której rozmawiamy, to jest płyta Power Pack, czyli to jest ta.
Aktualnie no, nie można jej dodać do koszyka, bo za każdym razem jak płyta pojawia się w sklepie, to znajdują się klienci, którzy ją potrzebują. Płyta używana kosztuje 300 zł netto. Płyta nowa też jest dostępna na zamówienie, czeka się 4 dni, no ale cena jest około 700-800 zł netto. W każdym razie ta płyta zaraz będzie aktywna, zaraz ona się pojawi z powrotem w sklepie, bo po prostu będzie. Tak wygląda płyta. To jest ten sam element, który przed chwilą wykręciliśmy z maszyny. Ale teraz ciekawostka, zobaczcie. AZ3200204. W naszej maszynie może być płyta o oznaczeniu AZ3200196. Oznacza to, że macie płytę przed modyfikacją. Jeżeli ona padła, wywalają Wam kody SC312, to nawet ona nie musiała mieć uszkodzeń mechanicznych. Ona nie musiała pęknąć. Ona po prostu się zepsuła. Rikoch ogłosił akcję przywoławczą, gdzie wszystkie płyty AZ3200196 zostały zamienione bezpłatnie na AZ230204. Jeżeli Wasza maszyna ma starą wersję płyty, to nawet się nie zastanawiajcie, czy pękła, czy nie pękła. Po prostu zamówcie sobie nową, bo jest to płyta po modyfikacji, która jest poprawiona i błędy się nie pojawiają. Ok, ja Was serdecznie pozdrawiam i zapraszam do naszych sklepów. Pozdrawiam.